No i dziś łapnął przymrozek. O, lód z kół, taki delikatny, ale z kół. Witam wszystkich widzów mojego kanału. Dziś mamy niedzielę. Kolejny, można powiedzieć, dzień z gołąbkami, bo dziś pędzę do siedziby głównej Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych na kursokonferencję sędziowską. Wczoraj był ludzki gest, ale też sprawy rodzinne spowodowały, że musiałem jakby szybko się stamtąd zwinąć, żeby zdążyć na urodziny siostrzeńca, więc nie byłem do końca, ale mogłem poczuć atmosferę. Ile czasu byłem, tyle na filmiku Wam przedstawiłem i tam coś można było obejrzeć. Nie byłem do końca, nie byłem na koncertach ostatnich i losowaniach i licytacji gołębi, ale i tak dużo zobaczyłem. Fajna impreza. Dziś do Chorzowa, do Orzesza, domu związkowego, kursokonferencja sędziów. No i tu właśnie mamy pismo. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Zarząd Główny w Orzeszu. Zawiadomienie właśnie, że dziś 17 listopada w niedzielę od godziny 10 jest kursokonferencja. Jak taka kursokonferencja wygląda? Może jedni z kolegów chcieliby wiedzieć. Tu jest porządek kursokonferencji. Otwarcie i stwierdzenie obecności. Szkolenie z zakresu ocena gołębi i omówienie wad i zalet w pozycjach od 1 do 5 karty ocen. Czyli taka kursokonferencja przypominająca, bo to jest konferencja sędziów, ale zawsze warto zrobić rozgrzewkę. Konkurs dla sędziów, gdzie były do wygrania nagrody, drobne upominki, taka zabawa, dyskusja na temat oceny i pokaz eksponatów, ogłoszenie wyników współzawodnictwa lotowego Kolegium Sędziów za rok 2024, ogłoszenie wyników konkursu, sprawy organizacyjne, wolne głosy i zakończenie obrad. No i wiadomo, tam wcześniej było trzeba poinformować, że się przybędzie, żeby wszystko było wiadomo, ile potrzeba osób. Współzawodnictwo w lotach gołębi młodych i współzawodnictwo w lotach gołębi dorosłych. Także tak to wygląda. Harmonogram konferencji, kursokonferencji, bo jest to kursokonferencja dla sędziów i kandydatów dla sędziów. No i tutaj przybyliśmy do siedziby Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Orzeszu. Oczywiście główna tematyka to przegląd gołąbków, ocena, dzielenie się właśnie poglądami. Tutaj właśnie gołąbki sobie oceniamy w ręce. Tu możemy zobaczyć puchary za współzawodnictwo, drobne nagrody za konkurs. A tu mamy nasze gołąbki, które były oceniane w klatkach. One są wystawione, tak jak na wystawie. I te gołąbki są potem komisyjnie oceniane przez sędziów. I jest dyskusja, także jest praktyczna ocena gołębi, taka rozgrzewka właśnie przed tymi wystawami oddziałowymi, okręgowymi, ogólnopolską, czyli wszyscy sędziowie się spotykają i te gołąbki oceniają. A we współzawodnictwie o Mistrzostwo Kolegium Sędziów w roku 2024 w lotach gołębi młodych, a także w lotach gołębi dorosłych udało mi się zająć może najgorsze albo i zaszczytne 4. miejsce, czyli tytuł pierwszego przodownika w lotach gołębi młodych i tytuł pierwszego przodownika w lotach gołębi dorosłych. Sędziowie zostali też poddani testowi wiedzowemu i musieli odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących gołębi czy biologii gołębi. Więc pod filmem w komentarzu, drodzy widzowie, możecie napisać odpowiedzi na pytania. A sędziów pytano m.in. o chorobę, co wywołuje trichomonadozę u gołębi, co wywołuje toksoplazmozę
u gołębi. I jaką pojemność w centymetrach sześciennych mają worki powietrzne, na przykład piersiowe u gołębi. Ile worków powietrznych obojczykowych posiada gołąb? Czy homozygotyczność barwy ciemnej zachowa tą barwę w następnych pokoleniach? A takie inne pytania odpowiadali sędziowie. Czy łatwe pytania, czy trudne? Czy potraficie odpowiedzieć? Napiszcie w komentarzach. Pytania dotyczyły także oceny gołębi oczywiście, także wszystkich tych aspektów hodowli, karmienia, genetyki i oceny gołębi. No i jednym z punktów było też przedstawienie zmian, bo Zarząd Główny obradował nad zmianami regulaminów 16 w sobotę i jakie zmiany zostały uchwalone. Zaproponowane przez Zarząd Główny, który obradował, dotyczący regulaminu, więc tak po kolei. Najpierw GMP i kategoria A gołębi młodych. Zmiana pierwsza taka, że będzie po 4 loty do kategorii i skrócony kilometraż do poprzedniego limitu 450 km. Taka propozycja padła. Kolejna propozycja dotyczy lotu narodowego, że ze względu, że te warunki pogodowe są dynamiczne i mocno się zmieniają, to będzie w środę mógł być lot narodowy przełożony, czyli że Zarząd Główny będzie mógł zmienić termin lotu narodowego. Kolejny aspekt dotyczy naszych pupili odnośnie wprowadzonej opłaty od obrączki 2,50 i w związku z tym wprowadzenia konieczności zgłaszania gołębi zagranicznych do rejestracji, żeby nimi lotować. Ta rejestracja będzie płatna, chyba 10 zł od gołębia. Będzie miał hodowca obowiązek zarejestrować swoje gołąbki w Zarządzie Głównym i Zarząd Oddziału będzie musiał sprawdzić, czy gołębie na spisach są zarejestrowane. Gdyby nie były zarejestrowane, to lista, na której będą gołębie niezarejestrowane, po prostu podlega odrzuceniu od wyników lotowych. Nie liczy się do wyników ta lista, jeśli będą na niej gołębie nierejestrowane, zagraniczne, czyli wszystkie gołębie zagraniczne trzeba w Zarządzie Głównym od roku 2025 zarejestrować. Od przyszłego roku, czyli nie te z obrączkami 25 i później nowszymi, i tylko rejestrowane gołębie mogą być lotowane. Będzie się zgłaszało przez maila gołębie, dodatkowo karty własności potwierdzające. Zarząd Główny to zatwierdzi i wtedy Zarząd Oddziału ma obowiązek przy spisach sprawdzić, czy gołąbki zostały obce zarejestrowane z innych federacji i wtedy mogą być dopuszczone do lotu. Kolejna sprawa dotycząca lotów, to na razie jest to tylko propozycja, ale za 2 lata, że wejdzie jako przymus. Propozycja do oddziałów utworzenia lig. Liga ma zachęcać słabszych hodowców do lotowania do końca sezonu i w ogóle lotowania, nie rezygnowania. Czyli 20% najlepszych hodowców, czyli pierwsze 20% hodowców danego oddziału będzie wyrzucone z drugiej ligi. Ich gołębie nie będą brane pod uwagę, czyli w następnym sezonie lotowym te osoby, które zajęły pierwsze 20% miejsc na liście oddziałowej, oni nie biorą udziału w drugiej lidze i lista jest tworzona z tych hodowców, którzy w tej drugiej lidze lotują, czyli jeśli jest 100 hodowców, to pierwszych 20 hodowców jest wyłączonych i 80 hodowców lotuje w drugiej lidze, ma osobną listę i osobne współzawodnictwo. Na razie to jest rekomendacja, ale w przyszłości ma być to obowiązek. Kolejna sprawa dotyczy lotów maratońskich, co w niektórych okręgach nadal okazuje się nie obowiązywało. Gołębie mają być na loty maratońskie płacone od sztuki.
Jedne oddziały to przestrzegają, jedne okręgi tego nie przestrzegają. Gołębiem na loty maraton będą opłacane osobno, czyli nie uwzględnia się tych lotów w preliminarzu budżetowym, a dopiero zbiera pieniążki na dany lot z ilości wkładanych i opłacają ci hodowcy, którzy na te loty koszują. Ci hodowcy te loty opłacają. Także loty maratońskie osobno płatne. Kolejna sprawa dotycząca lotów maratońskich, że okręg będzie przed lotem musiał poinformować, czy tworzy listę z supermaratonu sam, czy z sąsiednim okręgiem, zdeklarować się wcześniej, czy tą listę, wiadomo, może jakiś okręg nie spełniać 250 gołębi i musi się deklarować, czy bierze wyniki od razu z listy swojej, czy z drugim okręgiem przed lotem, a nie już jakby w trakcie po locie. No i bardzo ważna kwestia, przechodzić się będzie na listy, rezygnacja z list papierowych, wszelka dokumentacja ma być w internecie, listy internetowe, wyniki w internecie, od razu cyfrowo, też ze względu na to, że jak będzie się jakiś olimpijczyk gdzieś szykował, łatwiej to skontrolować, od razu te wyniki będą przejrzyste i będą wyskakiwać, bo tak przy tych zakrytych listach czasami nie wiadomo, i do kontroli. A druga sprawa, żeby odszukać gołębie, właśnie też gołębie zagraniczne będą rejestrowane, plus gołębie nasze, obrączki będą też rejestrowane, żeby można w szybki sposób odnaleźć właściciela. Chodzi też głównie o to, że gołębie zaginione, będzie wprowadzony zapis o obowiązku odbioru gołębia zaginionego. Będzie to przez hodowcę. Będzie wyglądało to w ten sposób, że w danych oddziałach będzie osoba odpowiedzialna za odbiór gołębi z terenu działania danego oddziału i gdyby na przykład mój gołąbek zawiesił się w Gdańsku jakiegoś niehodowcy, czyli głównie chodzi o odbieranie gołębi od niehodowców zrzeszonych w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Osoba odpowiedzialna na terenie oddziału Gdańsk odbiera tego gołąbka od prywatnej osoby. Chodzi o to, żeby nie pozostawiać tych gołębi w rękach niehodowców, bo jest bardzo duża nagonka. Na przykład właścicielka jakiegoś pudelka nie wyobraża sobie, że jej pudelek by zaginął, gdzieś się odnalazł i ona by go nie odebrała. I takie osoby to też traktują w przypadku gołębi, że nam hodowcom zaginie gołąb, a my te gołębi nie odbieramy, albo często przez telefon słyszą takie osoby: weź mu pani, urwij łeb, bo nic nie warty, ja tego gołębia nie chcę. I to psuje nam opinię i jest bardzo wielki jakby hejt, że nie dbamy o te gołębie, że jakby je wykorzystujemy, że nie odbieramy tych swoich gołębi, że je źle traktujemy, więc po prostu obowiązek odbioru własnych gołębi i będzie to właśnie głównie od niezrzeszonych hodowców. Po prostu musimy uważać, co mówimy i, że tak powiem, troszczyć się o nasze gołębie i rozmawiać z tymi osobami, które nam zgłaszają, bo odczytają numer telefonu, zadzwonią, a potem słyszą od hodowcy i zarząd główny ma wiele maili, skarg, listów na hodowców, jak traktują swoje gołębie i po prostu to musi się zmienić i w ten sposób nie czynić, że lekceważymy te swoje ptaki. Wiadomo, jak jest teraz z wysyłkami, z tym wszystkim, więc żeby jakby hodowca nie musiał na drugi karaniec Polski pędzić i to nie jest wymysły zarządu głównego. Takie czasy nastały, że jest wielka nagonka na hobby hodowli gołębi i żeby dbać o te gołębie, odbierać te zagubione, żeby były w dobrych warunkach. No niestety od tego nie przeskoczymy i zarząd główny stara się wprowadzić przepisy, które pozwolą, tak powiem, też się wytłumaczyć przed tymi ekologami czy pseudo-ekolo-świrami, jakbym brzydko to czasami powiedział, bo czasami to traci po prostu
realne, logiczne miary. Także wchodzi technika, internet, listy i wyniki w internecie, szukanie w internecie. Także technika jak najbardziej, informatyzacja do związku i to jest nieodłączne, że takie rzeczy będą coraz bardziej powszechne. Czyli szybki dostęp do informacji, bo zarząd główny potrzebuje i my szybko odnajdywać właścicieli gołębi, żeby ich informować o możliwości odbioru, czy w ogóle odbierać te gołębie spoza grona hodowców, gdzie one trafiły, żeby po prostu dbać o dobrą opinię związku. Poza tym mam zaproszenie do kolegów na odwiedziny, do Michała Trójczaka między innymi i tak dalej, więc miło spędzony czas w gronie kolegów, sędziów, hodowców przy gołębiach. Jak mogło być inaczej? Nauka, szkolenie, spotkanie. Także wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dobry los.